Dlaczego i jak usuwać liście z pomidorów? Aby pomidory były zdrowe, rozwijały się normalnie i kierowały swoje siły nie na zwiększenie biomasy, ale na zawiązywanie i uprawę owoców, potrzebują stałej opieki. Jakie liście należy usunąć? Przede wszystkim stare, dolne. One stopniowo bledną i żółkną, to naturalny proces. Już oddały roślinie to, co mogły. Teraz trzeba będzie pomóc jej pozbyć się niepotrzebnego balastu. Te, które są chore, skręcone, żółte, nierówne, przebarwione, zdeformowane. Kolejne liście to tak zwane pogrubiające się. Przynoszą roślinie niewiele korzyści. Są to liście rosnące po stronie północnej lub wewnątrz krzewu, dlatego otrzymują mało światła i powietrza, zmniejsza się w nich wydajność fotosyntezy. Następnie wilki. Są to liście i gałązki, które wyrastają z kącików pożądanych liści, rosnąc pomiędzy nimi a główną łodygą. Dlaczego w ogóle musimy usuwać dolne liście? Po pierwsze, nadal są zacienione przez górne liście i nie pełnią już przypisanej im funkcji fotosyntezy. Jednocześnie wymagają odżywienia i nawilżenia, a odcięcie dolnych liści chroni rośliny przed niedoborem wilgoci. W ten sposób zmniejszamy zużycie wilgoci z gleby i sprawiamy, że rośliny są bardziej odporne na suszę. Po drugie, wiele chorób roślin pochodzi z gleby. To właśnie w glebie znajdują się patogeny. Gdy rośliny pomidora rosną i rozwijają się, liście opadają i mogą dotykać gleby. W tym przypadku są przewodnikami tych chorób, ponieważ choroby łatwo migrują z gleby do dotykających ją liści, a następnie rozprzestrzeniają się po całej roślinie. Jak prawidłowo usunąć liście? Odetnijmy gałęzie nożyczkami lub ostrym nożem, pozostawiając kikut taki pół centymetra do centymetra. Przycinanie liści należy przeprowadzać pod gronem, które ma już w pełni uformowane owoce. Gdy owoce osiągną swój ostateczny rozmiar, czyli po zakończeniu wzrostu i zanim zaczną się wybarwiać. Usuńmy liście całkowicie lub do połowy. Sami musimy zdecydować w zależności od warunków, które mamy. Jeżeli mamy za dużo słońca, przytnijmy je tylko w połowie. Jeśli zaś mamy go za mało, usuńmy je całkowicie, otwórzmy kiście na słońce, aby odpowiednio dojrzewały. Pękanie owoców. Bardzo często jest ono związane z usuwaniem liści. Ludzie czasami nie łączą tych dwóch czynników, dlatego owoce pękają. Zaczynają szukać swoich błędów w podlewaniu, uważając, że źle je podlewali lub robili inne błędy. W rzeczywistości jedną z najczęstszych przyczyn pękania owoców jest nagłe usunięcie dużej liczby liści. Dlatego powinniśmy usuwać je 1 lub 2 naraz, nie więcej. Jest to maksymalna ilość, którą powinniśmy albo możemy w ogóle usunąć w ciągu tygodnia. Ponadto musimy usunąć liście w czasie suszy, ale nie żebyśmy podlali rośliny, a 2 godziny później przyszli usunąć liście. Nie, najpierw usuwamy liście, czekamy dzień, a dopiero potem podlewamy rośliny. To zrównoważy stan korzeni i części nadziemnych i nie spowoduje pękania owoców. Skorzystajmy z tych wskazówek. Są one naprawdę pomocne. Pomagają poprawić wentylację nasadzeń, zapobiegają stagnacji wilgoci, ograniczają rozprzestrzenianie się fuzariozy zgorzelowej pomidora i zarazy późnej, a także szarej zgnielizny i innych chorób. Ale róbmy to w odpowiednim czasie i mądrze.